Mam na imię Waldek. Jest to mój pierwszy filmik na YouTube. Nie powiem, że by mi to łatwo szło. Powiem, że to raczej była droga przez mękę i ciężko mi było naprawdę ogarnąć ten temat, jak to wszystko wyedytować, jak to zrobić, żeby ten film jakoś wyglądał na tym YouTube. Będzie to kanał poświęcony podróżom, generalnie po Anglii, ale także i moich kilka zagranicznych podróży poza Anglią. Nie będę także tu poruszał tematów politycznych, będę starał się unikać tych tematów, chyba że będzie to jakiś bardzo ważny powód, który trzeba będzie skomentować, jak atak terrorystyczny czy coś w tym rodzaju. Znajomi mnie często pytają, kogo tutaj w Anglii popierasz. No i w tym pierwszym filmiku chciałem powiedzieć właśnie, żeby rozwiać jakieś wątpliwości o moich preferencjach politycznych i kto jest mi bliższy. I bliższa mi jest ta prawa strona, która nie dopuszcza, żeby w Polsce był najazd, w cudzysłowie, refugees, czyli uchodźców, czyli tych uchodźców, a tutaj w Anglii to jest mi raczej bliższa Britain First. Nie jest to taka skrajna prawica, która wszystkich nienawidzi. Często na wiecach, na jakiś lewa strona obrzuca ich tutaj nasiści, ekstremiści, rasiści i tak dalej. Jaki to jest rasizm, gdzie w ich wiecach występują i Polacy, dużo Polaków, których znam, dużo ludzi różnego koloru skóry, i murzyni, i Hindusi, i wszelkiego rodzaju. Jest to manifestacja przeciwko rozprzestrzenianiu się tutaj na wyspach islamu. I to by było tyle. Nie jest mi bliska. Często też znajomi mnie się pytają, jak tam z tym rasizmem przeciw Polsce, przeciw naszym Polakom, tym pobiciom. Powiem w ten sposób, że tutaj odegrał dużą rolę UKIP, United Kingdom Independence Party, czyli taka partia skrajnie prawicowa, która się chce pozbyć każdego rodzaju imigrantów, w tym i Polaków, i jest to skrajnie nacjonalistyczna partia, która przekonała większość Brytyjczyków. Nigel Farage był ich liderem, który doprowadził do tego, że Wielka Brytania głosowała za wyjściem z Unii. To tyle polityki. Chciałbym Was zaprosić do moich filmików i już więcej nie będę wracał do tej polityki. Chciałbym żebyście oglądali moje filmiki na YouTubie, ewentualnie subskrybowali je, podnosili kciuki do góry i zobaczymy, jak ten kanał się będzie rozwijał. Oczywiście ktoś, kto nie będzie chciał oglądać, no to nic na to nie poradzę, ale jeżeli komuś się spodoba, proszę. Tutaj widzicie bardzo pacyfistyczne graffiti. Zostało ono namalowane w 2016 roku, w zeszłym roku, i ono jest po wygraniu Leicester City Tigers mistrzostw Anglii. Dzień dobry. Dobry kolega. Katolisch Christian. I am from England, aber ich auch 20 Jahre in Deutschland. Why, warum, soll, wir haben die ganzen Scheißdreck aus der Afrika, der Muslim Drecksacks, kommen nach unseres Land. Die nehmen das Geld, die Häuser,
sind faule Drecksacks. Ich hasse die Muslimen. God save the Christians and the Catholics. Naszą wycieczkę Dobry. po Leicester chciałem zacząć właśnie od tego niepozornego miejsca. Tutaj w tym miejscu podczas prac wykopkowych, chyba dobrze mówię, wykopkowych, kopali w tym miejscu i znaleźli szczątki ludzkie. Po oględzinach tych szczątek, po badaniach genetycznych okazało się, że są to szczątki Ryszarda III. Właśnie w tym miejscu leżał. Przy łukowym moście tutaj. Ryszard III jest dość kontrowersyjną osobą. Była to akurat wojna dwóch róż tutaj w Anglii i skończyła się bitwą pod Boswell Hills. To są wzgórza jakieś 6 mil stąd. 6 mil stąd i na tych wzgórzach właśnie mówią, że zginął tam Ryszard III. Ale według źródeł historycznych podają, że to było około mili od tych wzgórz, gdzie on zginął. Został pochowany właśnie w tym miejscu. Jakieś 3 lata temu szczątki jego zostały po oględzinach, po stwierdzeniu, że to jest Ryszard III, przewiezione do katedry tutaj w Leicester. Postaram się Wam sfilmować dzisiaj na świeżo. Wojna dwóch róż była to taka wojna, gdzie dwa rody, Yorków i Lancasterów, oni próbowali przejąć władzę w Anglii. Był to rok 1455, gdzie wybuchła ta wojna i ród Yorków, czyli tak zwana Biała Róża, z której wywodzi się Ryszard III, w pewnym momencie przejął władzę w Londynie i Edward IV rządził. Teraz znajdujemy się w ruinach Londynie starożytnych rzymskich łaźni. Tutaj te łaźnie po podbiciu Anglii w 43 naszej ery, przez 400 lat Leicester nazywało się Ratae Colvictium. Nie wiem, co to znaczy, nie pytajcie mnie, ale to są właśnie pozostałości po rzymskich łaźniach, które tutaj właśnie w tym miejscu były. Piękne ruiny, jeżeli można ruiny nazwać pięknymi. I tu jest muzeum. Tutaj znajdują się szczątki Lady Glenparva. Glenparva była to pani, która w 1866 roku tutaj była jedną z namiestniczek, jedną z bardzo wpływowych kobiet w Leicester. I niedaleko stąd jest dzielnica Glenparva, która jest bardzo taka, że powiem, posh, czyli taka ekskluzywna. Znajduje się też tu dużo ceramiki takiej z różnych wieków. To małe muzeum, ale warte zobaczenia, warte odwiedzenia przez przybywających tutaj ludzi do Leicester. Jest tu troszeczkę czuć tą historię, namacalnie wręcz. Znajdujemy się teraz przed halą, przed domem gildii. Ten dom jest najstarszym w Leicester. On został zbudowany, najstarsze części tego domu zostały zbudowane w 1393 roku. Był to jeden z magistratów, czyli z takich miejskich domów, gdzie urzędował magistrat. Potem w 1563 roku został ten dom
przemianowany na dom gildii, czyli takich cechów rzemieślniczych. Tutaj rzemieślnicy różnego rodzaju mieli swój dom, mieli swoje zgromadzenie. Tutaj znajduje się katedra Church of England. Jest to właśnie ta katedra, która z zewnątrz wygląda typowa angielska zabudowa, jak widzicie. W tej katedrze właśnie są umieszczone szczątki w grobowcu Ryszarda III. This is the tomb of King Richard III, the last Plantagenet. The top stone is Swaledale fossil stone. It's from Yorkshire, and 300 millions of years ago that was part of the seabed. Everybody thinks it's marble, but it's not. The lower stones, the dark stone, that is Kilkenny marble. Despite its name, it's not a marble, that is a limestone too. And if you can see where his name's been carved, that bluey grey, that's what Kilkenny marble looks like. But when you polish it, it comes up this lovely slaty black colour, and it's a nice contrast. Okay. At the front there, you can see the Royal Standard. That is a piece of Pietra Dura. It was all the rage centuries ago. The guy who made it is the only guy in the UK that can do it. And it means hard stone. That is over 300 pieces of stone, finely carved, held together by pine resin and beeswax on a slate bed. Each piece is only about 10 mils deep. The blue is lapis lazuli from Afghanistan. The red is Duke's red from Chatsworth. It's very rare. And the yellow is Chalcedony from Tuscany. To jest główna ulica, główny deptak Leicester, który się nazywa High Street. Jest tu pełno takich butików, sklepików, pełnego rodzaju. Zawsze tu tętni życiem, trzeba przyznać. Nigdy chyba że późno albo nad ranem zamiera tu życie. Tak to jest, zawsze pełno ludzi w tym miejscu. Z tej strony jest Tower Clock, czyli centralne miejsce każdego większego miasta w Anglii. Tutaj jest to miejsce, często ludzie się umawiają właśnie gdzie? Pod Tower Clock, bo jest to najbardziej charakterystyczne miejsce i jest to centrum zarazem Leicester, gdzie ludzie wiedzą, że tutaj się na pewno nie zgubią, zawsze się odnajdą, zawsze umawiają w tym miejscu spotkania. Tutaj widzimy uliczne performance, czyli takie przedstawienia. Ludzie tutaj, często w tym miejscu właśnie tacy uliczni performenci występują, dają swoje jakieś sztuczki. Jest tu pełno też grajków, a zwłaszcza tam na tej ulicy High Street. Miałem już od tego chodzenia, pokazywania wam tych wszystkich miejsc w Leicester, więc pójdę teraz na przepyszne frytki. Jestem bezglutenowy, co prawda, i nigdy sobie raczej nie pozwalam na fast foody, ale w tym wypadku te frytki są robione krajane na miejscu z ziemniaków i są po prostu wyborne. Są pieczone z serem Delicious. Zobaczcie, tak wyglądają moje frytki. Jest to średnia porcja, ale jest nie do przejedzenia. Na razie już padam z głodu i jem. No już pojadłem, całkiem inaczej się człowiek czuje po jedzeniu.